Rano, 6, 7, skoro świeci. Nie jest ważne, że przegrywasz. Najważniejsze, że tu bywasz. Jeśli grasz, kiedyś wygrasz. Jeśli nie grasz, na pewno nie wygrasz. Powtykać na przykład fałszywe produkty, albo ekrany, albo jakąś inną ingerencję artystyczną. Artyści francuscy robią tą imprezkę, więc szło, że to Francuzi, a nie my. A powinno być zaznaczone inaczej, że Polacy współpracują z Francuzami, nie? A Roman, no to Roman to jako takie... No dobra, no przy okazji. Przepraszam, czy Pan jest może artystą? To znaczy opinie klientów, no to pozytywne, no dlaczego? No, jedni udawali, że ich to interesuje, drudzy rzeczywiście ich to interesowało. Ja w ogóle lubię obserwować ludzi. Ja chciałam obserwować nie to, co tutaj się dzieje, bo ta sztuka mnie zupełnie nie przemawia. Natomiast chciałam właśnie relacje ludzi zobaczyć i mi się to bardzo podobało. Ta pani, no to po prostu Pana znała. Nie no, kobieta, która chodzi z jednej wystawy na drugą i po prostu no, korzysta z tego. Cała sztuka. Sztuka to jest tutaj przetrwać. Nie, oczywiście artyści, wszyscy są prawie wszyscy. Są artyści, bardzo się lubimy. Kochamy, czasami ze sobą rozmawiamy nawet. Szalejemy, kochamy się, zapominamy o świecie. Ale potem pstryk. Marzę o odbiorcy. Marzę o byciu otoczonym sztuką. Czymś, co skłania mnie do myślenia, jednocześnie daje mi estetyczną przyjemność bycia w świecie ładniejszym, przyjemniejszym. Dlatego zresztą robię w sztuce, bo tak chcę, żeby wyglądał świat. Cały dzień, nie zwierzęta, tak? Słuchajcie, jutro będę słuchał cemu. 7,50, no dobra. Blues i jeszcze blues. A wy skąd jesteście? Bo ja bym zwariował. Tak, no bo ty jesteś mało odporny psychicznie. O, teraz dałem mocno. Mówię, że w kurierze, kurna, będę występował. Nie, ścisnęło pana? Mówię, muzykę proszę Eric Clapton. Twój sklep tylko pokazali, a mnie nic. I żeby częściej tak było. Na tej stalowej. Nie tylko mordobicie.
Ja jestem absolutnym dzieckiem warunków. Jak warunki mi każą tak, to patrzę, ile w tych warunkach jest dla mnie, a ile muszę złożyć na ołtarzu. Jakby nie mam wyrzutów sumienia, że mi się tak ułożyło. Ja wiem, że oczywiście powoduje jakieś konsekwencje swoimi zachowaniami i tym, że wpuszczam ludzi w pewne gry wspólne. Ale nie znam ich mechanizmów, nie posługuję się nimi. Jestem tu absolutnie naiwne dziecko we mgle. Być może oprócz tego dziecka we mgle mam taki kawałek przygotowania warsztatowego do kontaktów z ludźmi. Intuicja jest troszkę jak taka kochanka i to właśnie trudna do zdobycia nawet, bo to jest fantastyczna przygoda, z którą nie mogę się pobrać. To znaczy ona mnie fascynuje, a nie umie się jej oddać do końca. Mamy nieklarowny układ. Większość osób nie ma kasy i po prostu rezygnuje z wynajmowania pracowni. Jeszcze do końca nie wiem, co to ma być. Problem polega na tym, że to wszystko to jest po prostu fikcja i narracja. To, co się do tego później wymyśla. W pewnym momencie siłą rzeczy następuje jakieś niezrozumienie. Po prostu taka heteroglosja. Ja tu coś powiedziałam, to oczywiście jest również jakąś tam fikcją i narracją i tak dalej. Nie działa na mnie taki folklor praski. Tutaj są jakby zewsząd takiego rodzaju, żeby jednak coś zakombinować, coś nowego zrobić, coś no nie wiem, być bardziej może artystą w tym sensie, żeby odejść od tego malowania w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, to znaczy, żeby ja staram się jakby, nie wiem, na siłę nie to jest chyba to, co mnie w tym pociąga, że rzeczy, które są najbardziej takie fajne właśnie w tym, co robię, to ich się nie da zaplanować i ich się nie da wywołać celowo, one po prostu wychodzą w sposób niezapowiedziany. Uczę angielskiego i nie wiążę tutaj malarstwa z zarabianiem pieniędzy i szczerze mówiąc nie wiem, czym tak do końca chciał. Nie, to jest spoko. Mam dosyć taki stały system, nie? Zawsze mniej więcej przychodzę o podobnej godzinie i siedzę podobną ilość godzin. Stąd na ogół cały tydzień jestem tutaj, poza niedzielami. Taka fabryka. Taka praca jak w fabryce, nie? Rozrabiasz fartkę i nakładasz, nie? Słuchasz muzyczki w międzyczasie, jak ci się znudzi, zjesz kanapkę i pooglądasz trochę jakiegoś albumu i tyle. Wystąpienia, że tak powiem, w roli muru naszego kolegi jednego, nie?
To właściwie do mnie jedynie tak i to wiem, że ludziom się podobało bardzo. Ja sam byłem, na chwilę go tam odwiedziłem, przyszedł też jakiś miejscowy żul i kazał mu wódę pić, ale też było śmieszne. Ale on opowiadał lepsze tam historie po prostu, jak tam stał 2 dni, to historyjki miał niezłe, naprawdę. Cały pierwszy dzień na przykład to nad nim siedział gość, który jadł czereśnie i pstrykał w niego pestkami. Albo jakąś tam przykleili mu naklejkę, że tam renowacja mebli czy coś, taki klimat, nie? Pomidor śmierdzący, który się leje, Takie buty noszą dzietki, deszcz i kutafony stare. To piękne miejsce. To istnienia, czy mogą być kwiatki? Bije się ją plata. Przecież palić. Dobrze, panie z kutafonem starym śmierdzącym. Ty szkoda, że kamieniem nie można w jaja przewalić. Nie no, dajcie spokój. Dwóch 12-latków próbowało ukamieniować 3-latka. Przerwał jego ojciec i zmasakrował tego 12-latka, po prostu na agresją taką odpowiedział, że mu złamał nos i szczękę. Właśnie dziewczyna, pod której oknem stałem, się pytała, jak podeszła nagle do okna i się zapytała, ciekawe, czy ta ściana jest przystojna. Projekt Pozaosobowe bycie. Chodzi o pewne trwanie obrazu wydanego na jakieś spojrzenia. Tam były takie hece tam z chłopakami ze Stalowej. Chyba pierwszy raz w życiu czułem się zupełnie jakby obok swoich emocji. Nie odczuwałem specjalnie, znaczy strach odczuwałem, ale odczuwałem też, to ten kostium tak sprawiał, że taką pewną nieprzekraczalność tej granicy. Vertigo, un petit peu en hommage à Hitchcock. L'idée c'était de refaire un repas dans ce restaurant et en jouant sur le côté fantomatique un petit peu et le vertige que peut donner le montage des images. Donc voilà, c'est un repas type de fête. Zupełnie nowy element, no. A jak ja bym się czuł, jakbym
znaleźć się na jakimś przyjęciu, na których były osoby utytułowane. Ja też czułbym się zdezorientowany. Po to jest to ustawione, żeby zmusić ludzi do zastanowienia się, do myślenia. Ale ci ludzie w tej dzielnicy, dla nich to jest obcy wtręt. Obcy wtręt. What do you say in this conversation? What do you think? Que pensez-vous de ce que vous voyez aujourd'hui dans cette cantine? To filozofia. Jest? Oui. Sartre. Jean-Paul Sartre. Jest? No, właśnie. Egzystencjalizm. O, egzystencjonalizm. Jest. Właśnie. I think I communicate with him, but communication not with language, communication with emotion. Strange experience, but I like this experience. Yeah. Ja to już dzięki, ale mam... Imprezy. No tak się nie przyjrzałem. Zauważyłam, że we mnie to jest i w moim życiu prywatnym też tak jest, że przyciągam przeciwieństwa. W związku z tym to jest strasznie ciekawe, dlaczego ja tego nie mam, a ten człowiek to ma. I chętnie się temu przyjrzę. Aktorzy, to wszystko to jej rodzina. Niewykluczone, że się kieruje takim pewnym sposobem uwodzenia ich. Czyli mam przeczucie, że tą osobę mogę uwieść. W dosłownym tego sensie znaczenia, w tym sensie znaczenia, że jestem tak zainteresowana tą osobą, właśnie tą, a nie inną, że oczekuję czegoś w reakcji na moją osobę. Jak on mnie widzi, jego reakcja zwrotna pokazuje mi, w jaki sposób on mnie widzi i co on mi w zamian daje. I jak on siebie zobaczył na tym zdjęciu potem, to myślę, że był zszokowany, bo ja go zapytałam, czy ja mogę to zdjęcie jednak pokazać, bo wiedziałam, że to jego może zaskoczyć. I on się długo namyślał, ale w końcu powiedział, że skoro taki jestem, to tak. Comfort. Poland is giving me comfort. I'm relaxed and this one I do. If I say about art, as art, it's very fresh, right? Fresh, what I say, it's created not for
special spaces. It's created by artists, and the artists created something which is art, what I call. It's fresh, it's dynamic, let's say. It's his art. I'm in the position that I could help those artists and send them to New York, for example, and maybe this is what I should do. Meet those people and give them the opportunity to exhibit their artwork outside. If they don't have a chance to sell artwork in Poland, maybe there's another chance to do outside. That's it. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York. Bardzo uwielbiam pieprzyk. Chuj błędów. Самые важные вещи для людей – семья, родина, любовь, секс, работа, путешествия. Я часто думаю, что для людей важно. Для меня музыка, видимо, есть наиважнейшая, и я думаю, что она меня выбрала, а не я ее. Музыку нельзя выбрать, музыка выбирает тебя. Музыка есть беспощадная, музыка есть очень суровая для человека. Музыка забирает тебе все. И это все становится тебе ненужным. Я благодаря тому, что я играю, я музыкант, я
знаю очень богатых людей, очень бедных. Мне иногда спрашивают, или, например, какая-нибудь богатая дама, она не представляет, в каких я условиях живу. Лена, ты артистка известная, как ты можешь тут жить? Я говорю, боже мой, мне тут нравится. Здесь, в общем-то, хорошо. Это прозвучит смешно, я себя тут чувствую безопасно. Это бедный район, где все на показ. Пьянки, мордобития, такие тяжелые вещи. Но и на показ, как говорится, оказывание учить, вот именно любовь, беззаботность. Piękne są, nie? Robiłem różne rzeczy w życiu, zbierałem złote runo na okręgu nieporozumień, między innymi, cóż, drążę temat, czyli swoją przypowieść o kartonowych pudeleczkach z furtką czy jasności dźwięku w murze, ewentualnie zapodziane paciorki Tasmana. Może też jeszcze być konstelacja z barwników miedzy albo coś w tym stylu. I w międzyczasie właśnie tutaj otworzyliśmy knajpę, tyle, co tu dużo gadać. I wszyscy czekają na cokolwiek. Uratowała Lena. Fantastyczny. Fantastyczny. Lena w Szwecji. Zelda. No decision to make, no consequence to take.